Czy to, jak siejecie swoje nasionka i na co właściwie macie miejsce? Zapraszam na film. Powiem Wam szczerze, że trochę mnie frustruje, jeżeli oglądam filmy na YouTubie i ktoś ma taką wielką multipaletę i wypełniają kompostem i wkłada jedno nasionko pomidora albo jedno nasionko cebuli albo cokolwiek, bo ja nie mam nawet miejsca na taką jedną paletę w domu, a jeszcze jest na dworze zimno, nie mogę tego wystawić na dwór, więc ja już od wielu lat stosuję metodę siania w takich plastikowych kubeczkach. To są kubeczki, które ja używam co roku, nie kupuję ich nowych, one już mają ze 2-3 lata, mają przewiercone dziury w dnie i po prostu, jeśli chodzi na przykład o sałatę, to sieję wszystkie moje sałaty w takim jednym kubeczku i stawiam je na oknie, czasami nawet pod lampami. Tak samo robię z innymi warzywami, a na przykład bób. Wkładam jeden bób do jednego kubeczka, czekam aż po prostu wzejdą i potem je wystawiam na dwór. Dzisiaj będę siała pierwsze moje warzywa i pokażę Wam, jak to robię. I to jest to, co ja wybieram. Nie musicie koniecznie wybierać takiej metody jak ja, ale to jest metoda dla osób, które mają mało miejsca, nie mają miejsca na 10 takich palet na parapetach. Prawdopodobnie większość z Was nie ma. Nie mam szklarni, mam tylko tunele foliowe, w których temperatura się nie utrzymuje, a w połowie lutego no po prostu pogoda jeszcze nie jest taka dobra. Zapraszam serdecznie. Następna kwestia, którą mam. Jeżeli siejecie jedno nasionko do jednej komórki multipalety, to skąd macie gwarancję, że będziecie mieć 100% germination rate, czyli że wszystkie nasionka Wam skiełkują. Jeżeli te nasionka są tak jak moja cebula na przykład i ja sobie posieję jedno albo dwa nasionka cebuli, to prawdopodobnie 50% z tych nasion nie wykiełkuje i wtedy taka paleta zabiera dużo miejsca, a po prostu 50% tych komórek jest pustych. Jeżeli na przykład tak zrobimy z sałatą i 50% nasion nie skiełkuje, to wtedy po prostu miejsce jest zajęte. Po co? Jeżeli posiejemy naszą sałatę w takich małych kubeczkach albo nawet w takich doniczkach, w takiej doniczce mogę posiać 3 odmiany sałaty, na przykład rządek tej odmiany Rosa di Trento, rządek jakiejś królowej majowych, rządek czegoś jeszcze innego. I tutaj mogę mieć na przykład 35 roślinek sałaty. To są tylko takie moje przemyślenia. Nie musicie tego słuchać, ja się dzielę moimi doświadczeniami i tak właśnie robię. Oczywiście, kiedy te sałaty już skiełkują w takiej doniczce, to wtedy je przepikuję do palety, nie takiej wielkiej, tylko mniejszej i wystawię sobie do inspektu, ale to się stanie za kilka tygodni. Pogoda już będzie lepsza i nie będę musiała ich przetrzymywać w domu. Takie moje 3 grosze. Także słowo dla osób początkujących. Miałam kiedyś koleżankę w pracy, która nigdy nie uprawiała warzyw i w czasach koronawirusa przyniosłam nasionka, których nie potrzebowałam do pracy, żeby ludzie sobie wzięli. No i ona wzięła sobie sałatę i wysiała dokładnie wszystkie nasiona z tego opakowania, bo tak myślała, że tak się robi. Nie róbcie tego, bo realistycznie, ile jesteście w stanie zjeść sałaty? Ja prawdopodobnie wysieję 5 do 10 sadzonek sałaty i potem za jakieś 2-3 tygodnie powtórzę wysiew, bo nie chcę być zawalona tymi wszystkimi sałatami, bo no jeżeli jecie jedną sałatę dziennie, no to może, ale ja nie chcę jeść codziennie sałaty, więc wysiewajcie tylko kilka nasionek, żebyście się potem nie głowili, co z tą sałatą zrobić, tak jak moja koleżanka. No i jak siejemy sałatę? Wysypuję sobie troszkę tych nasionek. Tak jak powiedziałam, nie całe opakowanie. Tutaj mam już te kubeczki wypełnione wilgotnym kompostem, a jeżeli kompost jest suchy, to wtedy spryskujemy sobie albo podlewamy przed posianiem nasionek i po prostu siejemy
kilka sałat. To są nowe nasionka, więc spodziewam się, że zdolność kiełkowania będzie dobra i dlatego sieję tylko tyle. I potem po prostu przykrywamy to cienką warstwą kompostu. Nie siejemy za głęboko, bo nam po prostu nie wzejdą. I ja to postawię na oknie, tam gdzie mam lampę. Oczywiście nie zapominamy o oznaczeniu odmiany. I idziemy dalej. Tak samo postępuję z kapustą. Chcę mieć tylko kilka główek tej wiosennej kapusty Kabis F1, więc posieję tylko kilka, bo potem jest mi zawsze szkoda zabijać moją rozsadę, więc nie sieję za dużo, żeby nie mieć tego problemu. Kapustę można siać wielokrotnie w ciągu roku, także nie ma problemu. Mogę posiać inne odmiany kapusty trochę później. I po prostu te pierwsze wysiewy nie powinny być naszymi głównymi wysiewami większości warzyw, tylko takimi wczesnymi nowalikami. Tak samo postępuję z brokułem, to już sobie wysieję później, ale chciałam Wam pokazać nasionka kareli, która jest warzywem egzotycznym. Te nasionka pochodzą z Indii i chcę zobaczyć, jak to będzie rosło. I wsadzę sobie może ze 2 do tego kubeczka, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. To jest taka ciekawostka dla mnie w tym roku. Dostałam je od koleżanki z pracy. Jedynym warzywem, które posieję w multipalecie, w wyciętym kawałku palety, która ma 12 okienek, będzie szpinak. Nasiona są nowiutkie, więc mam nadzieję, że będzie wschodził dobrze. I w każdym takim okienku posieję po 2 nasionka. Potem je można przesadzić. Jeżeli 2 wykiełkują, to nie ma problemu. Po prostu wypełniam wilgotnym kompostem albo po prostu podlewam i w każdym okienku sieję 2. Szpinak siejemy wcześniej, ale ja mam szpinak, który przezimował, więc nie potrzebuję wielkich ilości szpinaku, zwłaszcza, że tylko ja go jem, mój mąż nie. Także na pewno 12 roślin to będzie nawet za dużo dla mnie. I tak powinniśmy sobie dobierać nasze siewy. Siejemy to, co jemy i tyle, ile potrzebujemy. Około jak myślimy, ile potrzebujemy. Ja na przykład uwielbiam rzodkiewkę, więc zawsze sieję więcej rzodkiewki. Albo na przykład koperek. Lubię koperek, sieję koperek. Jak nie lubię na przykład kolendry, to jej nie sieję. Pietruszka mój mąż nienawidzi, więc pietruszka tylko dla mnie. I tak po prostu sobie dobieramy indywidualnie, jakie warzywa i jak siejemy. Ok, szpinak posiany. W kubeczkach też posieję sobie mój bób. I bób ma to do siebie, że bardzo szybko pokazuje, jeżeli mamy jakieś zanieczyszczenia środkami ochrony roślin w naszym kompoście albo w oborniku. Także ja będę testować za chwilę, bo zakupiłam sobie obornik kurzy, który ma być bio, organic, czyli nie mieć żadnych zanieczyszczeń z nawozów sztucznych, ale zanim go rozłożę w całym moim ogrodzie, a zwłaszcza go dam pod pomidory, muszę mieć pewność, że nie jest zanieczyszczony żadnymi aminopyralidami, które mi zabiją rośliny. Przyniosłam sobie ten obornik kurzy granulowany. Mam 25 kg tego. Nasypuję sobie trochę kompostu i potem po prostu wrzucam parę tych granulek i to po prostu powtórzę. Także myślałam sobie, że może go namoczyć, ale pewnie się namoczy tutaj w tym kompoście. Spróbuję jeszcze tą inną metodą. I posieję bób
Express, bo po prostu rośnie bardzo szybko i bardzo szybko będę miała tego rezultaty. Więc sieję jedno nasionko pomiędzy tym obornikiem i to jest po prostu test. Będę miała tych pojemniczków kilka, żeby po prostu przetestować porządnie i zobaczyć, czy obornik jest bezpieczny. Jeśli chcecie posiać sobie groszek na pędy groszku, to też ja używam tych kubeczków i po prostu wkładam po 3 nasionka do kubeczka i to nie jest na dojrzałe stronki, tylko na te gałązki groszku do sałatki po prostu jako pierwszy zbiór. Groszek na pędy groszku można też posiać sobie w multipaletach. Po prostu ja wybieram takie raczej mniejsze, bo dużo tych pędów groszku nie jem. Po prostu wkładamy 3. I groszek i bób, kiedy wykiełkują w domu, natychmiast wystawiam je do inspektu albo pod folię, bo one po prostu nie lubią wysokich temperatur.